Cześć kochani, dzisiaj zabieram was na 2 rajskie wyspy w Meksyku, ale mam dla was małe wyzwanie. Na końcu musicie zdecydować, która z nich zrobiła na was większe wrażenie. Na pewno czeka nas kilka niespodzianek, więc bądźcie gotowi na prawdziwe tropikalne przygody. Może nie wszystko będzie tak, jak sobie wyobrażacie, ale to tylko dodaje smaczku naszej wyprawie. Gotowi? Zaczynamy! Siemanko, nasz kolejny dzień w Meksyku, a w sumie jest to 4. odcinek, także jeśli nie widzieliście poprzednich 3, zapraszam serdecznie. Dzisiaj zatrzymaliśmy się w Cancún, w centrum, ale zaraz płyniemy na wycieczkę na Isla Mujeres, czyli na chyba najpiękniejszą wysepkę po prostu, jaka tutaj jest w okolicy Cancún. W hoteliku zatrzymaliśmy się, który w sumie kosztuje 150 zł za noc, nawet niecałe. No ale jesteśmy bardzo blisko dworca, na tym nam zależało najbardziej, ponieważ jutro rano musimy już tutaj być na dworcu, bo jedziemy na Isla Mujeres. My jedziemy i później płyniemy. Dobra, złapaliśmy już autobus R1, wracamy do zony hotelery i tam na samym początku jest miejsce, gdzie odpływają właśnie promy na Isla Mujeres. No i tak, jesteśmy już, możecie zobaczyć tutaj cenę. Od osoby zapłaciliśmy 561 peso, czyli 29 dolarów. Tam i z powrotem. Na Isla Mujeres byłem 4 lata temu ostatni raz i gwarantuję wam, że ten odcinek zrobi na was duże wrażenie, ponieważ ta wyspa jest niesamowita. Wynajmuje się tam rower, skuter lub wózek golfowy. Można ją objechać, jedna z plaż, po prostu totalnie miażdży. Wiem, co mówię, także na pewno wam się spodoba. Oglądajcie dalej. Właśnie przed chwilą dostaliśmy wiadomość od właściciela hotelu, gdzie jutro jedziemy, na wyspę Holbox, że z wyspą, że jest ok, że możemy przyjeżdżać, także fajnie. No, idziemy sobie na takie coś i będziemy do góry wjeżdżać i oglądać widoczki. A to jest nasz fery, w którym będziemy płynąć. No a jak? Co spada tak w dół jak na tych, na karuzelach. Serio? No i ruszamy! Tutaj z tej strony widać rzeczywiście lagunę, czy zatokę raczej. Oj, patrzcie jakie urwanie chmury tam idzie, aż widać jak się leje z nieba. Ale syf. Ty patrz, z tej strony woda jest tragiczna. No, zielona jakaś, dopiero tam dalej się zaczyna taka piękna. Tak, gdzie będziemy widzieć właśnie na Isla Mujeres. Tam będzie cudownie. Tam się zaczyna wszystko główne, tam gdzie ładna niebieska woda. Tutaj przez statki pewnie taka. A tutaj właśnie z daleka możecie zobaczyć Isla Mujeres. Na samym końcu. Malutka wyspa. Atrakcja taka sobie, jak nie będziecie mieli tego za darmo, to absolutnie za to nie płacicie. Kosztowało to normalnie 20 dolarów. Jak kupujecie bilet na prom, macie to za darmo. Za to 20 pesos nawet, słuchajcie. Nie, no nic specjalnego to darmo. Wow, ale się cieszę, że tam jedziemy. W ogóle jak będziemy na rejsie, tym największym statkiem na świecie, Icon of the Seas, to tam też mamy przystanku, 2 razy przystanek na wyspach meksykańskich. Jedna będzie Cozumel, a druga nawet nie wiem co. Będę chciał sprawdzić. Właśnie trzeba sprawdzić, która to jest ta druga. No i wychodzicie tutaj na główną ulicę
No to od razu wiadomo, wszystkie wycieczki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na końcu tej ulicy jest najpiękniejsza plaża i właśnie tam zmierzamy na początku. Takie wózki się wynajmuje, golfowe. Ale najpierw idziemy na plażę, później sobie wynajmiemy, bo się na godziny bierze. Albo oczywiście można sobie wynająć też skuterek. No ale jak już tutaj jesteśmy, to weźmiemy sobie wózek golfowy. To jednak tym będzie fajna zabawa. No i jesteśmy tu już na pierwszej plaży, ale idziemy tam dalej. Jak się podoba? Pięknie. No Pięknie, chyba nie może się nie podobać. W sensie, nie wypada, żeby się nie podobało. Myślę, że nie ma osoby na świecie, a jeśli jest, to jestem w szoku, której by się nie podobało Islamoheres. Oczywiście może się coś innego bardziej podobać, ale tu nie może się nie podobać. No, też tak myślę. Ale klimacik. Chciałem znaleźć jakiś beach bar, poleżeć chwilę. No dobra, chyba padnie na ten. Co, tu idziemy? Tu ładnie wygląda. Czy zobaczmy jeszcze do tego kolejnego? Ale jak coś, to można wracać tutaj, bo tu ładnie wygląda. Dobra, zmieniamy lokalizację, idziemy na Playa Norte, bo tutaj trochę jest przypływ. Ta plaża średnio wygląda, no ale to wiecie, no nie jej wina, no. Był sztorm 2 dni temu, znaczy huragan w sumie, także nie ma się co dziwić. Idziemy zobaczyć na inną. W sumie Playa Norte podobno jest tutaj najładniejszą plażą. Ogólnie tutaj bez problemu możecie sobie też przypłynąć na noc. Tak jak wam mówię, no, promy pływają co godzinkę. My w planach na początku też mieliśmy zostać tu na noc, ale ze względu na to, że na 2 noce zostajemy na Holbox, to tutaj spędzamy 1 dzień. Tak to wyszło. Ale jak ktoś chce sobie zrobić taką jednodniową wycieczkę z Cancun, spokojnie, bo żeby tylko z Cancun, z Islamoheres, tylko z Playa del Carmen też można, bo dojeżdżacie tutaj godzinkę, płyniecie pół godzinki i jesteście. O, tutaj budują coś nowego. Będzie trzeba za niedługo jakiś obiad i sobie zjeść też. No, przed chwilą dzisiaj się nagnie. Fajitas. O, fajitas. O, ja nie, jadłem fajitas. O, Frida Kahlo, twoja ukochana. Kobieta z jedną brwią. Oj, ale mówi, że w tamtych czasach zarost kobiet to było coś seksownego. No w Azji w sumie dalej to panuje ta moda. W Tajlandii. W Tajlandii. Tam kobieta z zarośniętymi nogami, z wąsem. To tak normalna w sumie akcja. Ja albo nie pamiętam dobrze, albo w ogóle jak ja tu byłem 4 lata temu, to aż tak popularne te wózki nie były. Ale mogę się mylić, może po prostu tego nie pamiętam. Mikrofon założony, teraz powinno być trochę lepiej. Zapytaliśmy się w sprawie wynajęcia leżaków, ale powiedział pan dzisiaj, że jest taka pogoda, że po prostu nie ma szans, że za bardzo wieje. O, ale tam fale. No nie no, jest dzisiaj sztorm. Niesamowicie wygląda na tej wyspie. Llego a la casa, te llamo y no respondes. Sé que no estás, pero no acepto tu ausencia. Trato de no llamarte, es algo inevitable. Ojalá mañana mi corazón se calme. Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí. Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir. Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí. Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir. Było tak dobrze się siedziało. Koronka, palmy, Bob Marley leciał. Czego chcieć więcej? Żebyście wiedzieli, skąd się wzięła nazwa Islamoheres. Islamoheres to znaczy wyspa kobiet, ponieważ kobiety przypływały tutaj zachodzić w ciążę. Była to dla nich taka święta wyspa, gdzie jak kobieta miała problem, żeby zajść w ciążę, przypływały tutaj. Wiecie, bogowie dawali im dzieci. No.
Mira que tu ausencia me hizo comprender y ahora te lo juro no te voy a perder. Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí. Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir. Veo tu rostro en la calle. Wiecie jak jest. W co uwierzysz, to się stanie. Jeśli im to pomagało, super. Bardzo się cieszę. Bardzo współczuję kobietom, które nie mają, wiecie, takie problemy. Czasem się tak dzieje po prostu. Także sobie przybywały tam, udawało im się, bo w to uwierzyły. Ciekawe to jest tak naprawdę, jak podświadomość może wpłynąć w ogóle na to, co się wydarzy. Wiecie, ja na przykład mocno wierzę w afirmacje. Naprawdę niesamowicie w to wierzę. Coś, o czym naprawdę bardzo marzyłem, pragnąłem i tak dalej, że to się wszystko spełnia. I tak jest. Ja wiem, że niektórzy w to nie wierzą. Hello. Niektórzy w to nie wierzą, no ale ja wierzę i to mocno. Bo u mnie się to sprawdziło już nie raz. Będziemy szukać czegoś dobrego do zjedzenia. Pamiętajcie, że jak chodzicie i nie możecie się zdecydować, to możemy tu iść. Nie możecie się zdecydować, to zawsze dobrze sprawdzić opinie, jakie ludzie zostawiają. Ale powiem wam, że dla mnie w Meksyku są podejrzanie za wysokie wszystkie mają. To po prostu każda restauracja ma prawie ponad 4,5. Klimacik. Coś to chyba był kiedyś jakiś hotel i chyba padł. Klimacik uliczek tutaj na Isla Mujeres jest naprawdę świetny. Wszędzie kolorowo. Coś się dzieje. Chociaż tu i tak jest, już tak wiecie, no już są drogi, jeżdżą te samochody. Już troszkę to inaczej wygląda. No niż na tej kolejnej, której będziemy dziś szukać teraz Meleksa właśnie. Chcemy sobie go wziąć na godzinkę. A nie, to są 30. Musimy znaleźć gdzieś poza główną ulicą, gdzie wypożyczają. Pewnie będzie taniej. Pamiętajcie, że jak przyjeżdżacie tutaj, nigdy nie bierzcie od razu w porcie, bo w porcie jest najdrożej. Jak już dalej doszliśmy do plaży, to już było zamiast 750 już było 500. A ciekawe ile tutaj, może tutaj jeszcze nie jadę. No tak, no kogo gdzie? Musimy gdzieś znaleźć takie miejsce. A jak nie znajdziemy, to weźmiemy tam za 500. 500 to jest około 100 zł. A w porcie chcieli 150 zł. No to tyle, co by był wjazd, co wybierzą. No. Ojeju. Za jedną osobę. Faktycznie. Nie za jedną. Nie, nie mówię, że 20 dolarów. Za dwie, tak? Osoby. Za jedną 20 dolarów. Czy za dwie? No, to do godzina Meleksa tam w porcie. Tak się jeździ po wyspie, a co? Przyjechaliśmy też teraz na bardziej lokalną dzielnicę. Takiego kolorowego miejsca tutaj. Zrobić sobie fajną fotę z tymi schodami. Ogólnie Meleks jedzie tak, że ledwo w ogóle jedzie, jak nie wiem, szybciej by się go pchało. Przyjdziemy zobaczyć też tutaj cmentarz, bo ktoś nam polecił, że warto zobaczyć, jak to wyglądają, bo w ostatnim odcinku, jak wam pokazałem, tu był troszkę inny. Tutaj też jest taki coś innego niż normalnie, byście mogli zobaczyć. O, tam chyba ktoś bogaty leży. Mały domek postawił. Dobra, wystarczy, idziemy oddać samochodzik. Idziemy na taki zachód, będziemy wracać. Właśnie dzisiaj mamy misję do zrobienia w Cancun, bo jutro już wyjeżdżamy. No, mieliśmy ogólnie zostać trochę dłużej, ale i tak zachodu nie będzie, także zbieramy się już z powrotem. No, później mamy jeszcze zamiar iść na imprezkę, może nie na imprezkę, ale gdzieś się coś napić.
zony hotelery. No i zaraz odpływamy. Możecie przypomnieć sobie takim dużym, jak my płynęliśmy, albo te żółte jeszcze, no, żółto-niebieskie, które odpływają w sumie z zony hotelery, tam bardziej bliżej. Szok, normalnie nie idzie złapać autobusu. Wszystkie full, przejechało chyba, nie wiem, 20 albo 30 raz, bo one jeżdżą co chwilę, co minutę praktycznie. No, a nawet częściej. Tylko w dzień oczywiście, od razu mówię. W nocy jeżdżą co godzinę chyba, albo co pół godziny. No ale nie idzie, no wszystkie dopchane do fulla. Tylko stwierdziliśmy, że coś gdzieś przejdziemy się i wrócimy tu trochę później. O, kolejny przejechał full. Siemanko. Pobudka dzisiaj o 7 rano. 8:15 odjeżdża nasz bus do Cikila chyba, tak? Jakoś. I później płyniemy na wyspę Holbox. Tam zostajemy 2 nocki. Holbox jest cudowne. Chyba najbardziej się nie mogłam doczekać właśnie na Holbox, powiem szczerze. A będzie super. O ile posprzątali wyspę po huraganie. Ale pan mówił, że już jest spoko. Musimy gdzieś znaleźć jakieś jedzonko. Jeszcze na trasę mamy 3 godziny chyba. Coś koło tego, taki plus minus. No i przyjechał autobus. Nie miałem zamiar, że to sami backpackersi jadą na tą wyspę. Dobra, dojechaliśmy już do Cikila. Musimy kupić bilety jeszcze. Musimy tuk-tukiem jeszcze dojechać do portu. Bilet na tam i z powrotem za sam prom po 550 osoby, czyli 110 zł. Żeby dojechać tutaj za busa w jedną stronę zapłaciliśmy 70 zł. A za tuk-tuka jeszcze muszę zapłacić 50, czyli 10 zł, żeby dojechać z dworca do portu. Jesteśmy już w porcie. Teraz musimy prom złapać. Za 5 minut odpływa dokładnie. No, widać, że w sumie pływają co pół godziny, bo o równych godzinach odpływa ta firma, a o pół ta firma. W komentarzach dajcie znać, która wyspa bardziej Wam się podoba, czy Isla Mujeres, czy Holbox. No bo ten odcinek będzie takie porównanie dwóch takich najlepszych wysp, na które można się tutaj wybrać. I odpływamy. Przed nami tam widać wysepkę Holbox. No i minęło z 15, max 20 minut. I jesteśmy na miejscu. Niezły. No i powiem Wam tak, z tej strony woda całkiem taka nie za ciekawa, ze względu na to, że no była po prostu tutaj, tędy szedł huragan też, dlatego wyspa była ewakuowana, zamknięta była. O, 3 wyspy za 400 tu są, czy 80 zł. Co? No tam gdzieś taniej pewnie jeszcze będzie. Patrzcie jakie tutaj taksówki są. No i byłem ostatnio tutaj i było dokładnie to samo. Takie pozalewane. O, tutaj kiedyś naklejkę przylepiłem. No nie, już nie ma na pewno. Powiem Wam, że wyspa jest dobrze zalana dalej. Na pewno już dużo lepiej niż było, ale kałuże wszędzie takie, że jakby nie ta autka, to ciężko by było. Zobaczcie, drugi raz jestem i drugi raz woda jest okropna przez to, że padało.
wiało, sorry. Patrzcie, co tu się dzieje na plaży. Dramat po prostu. Glony wszędzie. Po huraganie jeszcze. Patrzcie, jak wygląda plaża przed hotelem. Dramat. Pytaliśmy się w hotelu, czy jest ok? Tak, wszystko jest ok. To jest naprawdę jakaś porażka. Jak ktokolwiek z hotelu mógł nam napisać, że już jest ok. Jak to może być w ogóle coś ok? Oczywiście zrezygnowaliśmy od razu z tego hotelu, bo nas oszukali. Nie dość, że to jeszcze dodatkowo basen jeden nie działa. Drugi raz jestem na tej wyspie i drugi raz mam po prostu, znaczy będę miał złe wspomnienia. Ja wiem, że to nie jest wina tych ludzi tutaj, że takie coś się stało, no bo to wiadomo, no natura, ale pytaliśmy się. 2 dni temu pytałem się jeszcze i wczoraj, sorry, to wczoraj jeszcze było. Pytam się, czy na pewno warto przyjeżdżać. Na pewno. Już jest wszystko ok. To tak jak dla gościa to jest ok. Albo babki, bo nie wiem w sumie kto mnie odpisywał, bo to było na Instagramie. No a w hotelu mówimy gościowi, że czujemy się oszukani, że co on to w ogóle zrobił. Dlaczego nam powiedzieli, że to wyspa już jest ok? Mówi, no rozumiem. No. Dopiero twoje rozumiem. Przegość, rozumiem, no. No nic się nie stało. Straciliśmy cały dzień, żeby tu przyjechać, stracimy dzień, żeby tu być. Zaraz pojechać na jakieś ładne miejsce, bardziej na południe. No, ale z 2 dni zostajemy tylko jeden. Rano, nara. Jedziemy stąd już. Nie ma to żadnego sensu. Oczywiście dzisiaj pochodzimy po całym, co pokażę wam, bo ta wyspa ogólnie jak to jest normalnie, to podobno jest fajnie, no. Także nie chciałbym wam całkowicie tej wyspy przekreślać, bo ona jest naprawdę spoko. Dużo osób, co było, to bardzo dobrze ją wspomina. No ale no, ja jestem drugi raz, no i drugi raz niestety nie będę jej dobrze wspominał. 3. raz raczej już tu nie przypłynę nigdy. Nie przyjadę, nie przypłynę. Chodzimy od hotelu do hotelu, szukamy czegoś fajnego, żeby było w miarę blisko plaży, ładny basen. No, właśnie, żeby sobie przejść plażą, już widzimy, że nie przejdziemy chyba. Jest tak zalane. Nie da rady? O, sorry się. Właśnie, jak to pozalewało. Tutaj była jakaś droga. Widać, że próbują coś z tym zrobić, ale na razie słabo im to idzie. Ja powiem wam, że chyba rezygnujemy z tej wyspy i po prostu wracamy w stronę, że nie wiem, może do Tulum pojedziemy albo gdzieś, bo nie ma żadnego sensu tu zostawać. Idziemy jeszcze na spokojnie zjeść obiad, przemyśleć to, przegadać wszystkie za i przeciw i no ale raczej więcej jest za tym, żeby stąd jechać. Dobra, tak jak knajpa Las Panchas 4,4 ocena, także całkiem spoko. Akurat jakieś wycieczki tu przypłynęły. Jak dojdą na plażę, to się zdziwią i to mocno. No my już zarezerwowaliśmy sobie prom. Znaczy prom mamy zarezerwowany, ale zobaczyliśmy o której godzinie, ale zarezerwowaliśmy busa, żeby po prostu wracać stąd. Jedziemy dzisiaj do Playa del Carmen. Zostajemy tam na noc, a następnie ruszamy jutro na wyspę. Ruszymy na wycieczkę, to będzie wycieczka wykupiona. Jedną z najpiękniejszych wysp tu. Ale żeby nie było takich problemów jak tutaj, że coś może nie zagrać, to stwierdziliśmy, że na początku odezwiemy się pierwsze do Dominiki, bo to Dominika nam będzie załatwiała. Dziękujemy bardzo i wam polecam serdecznie oczywiście od niej wycieczki. Ja jeszcze ją zobaczycie na pewno. Będziemy jeszcze razem w Tulum, także ją zobaczycie. I to żeby się odezwała na po prostu do kogoś, czy warto przyjeżdżać, żeby nie było takiego gnoju jak tutaj po prostu. Bo jesteśmy naprawdę zdenerwowani. I nie samym tym, że to się stało, jak wam mówiłem, no takie rzeczy się dzieją. Ale tym, że nas oszukali po prostu.
powiedzieli tak, przyjeżdżajcie, jest wszystko dobrze. Wiecie, my byśmy byli dzisiaj gdzie indziej. Przyjechalibyśmy tu za 4 dni na przykład. Jak już by było posprzątane, by było wszystko gotowe. A tak to widzicie, no. Jest jak jest. Ja ruszam. Chciałbym jeszcze nad wyspą przelecieć dronem. Woda jest jaka jest, ale tak może wyglądać tylko z dołu, a z góry już może być zupełnie inaczej, także chcę to zobaczyć i oczywiście wam pokazać. No, popularne miejsce jakieś bardzo, bo w środku full. Hello. Mam nadzieję, że wrócimy do play i jeszcze będzie czas, żeby iść na siłownię. Patrzcie, jak tu jest basen po prostu. Znaczy w sumie z każdej strony, ale niektóre miejsca to już jest w ogóle masakra. Oni się starają tu jakoś, wiecie, odciągać tą wodę, bo są węże wszędzie. No ale to moim zdaniem to nie tu leży problem. Oni by tu musieli zrobić drogi, odpływy, całą kanalizację i wtedy może problem by zniknął. Ale to jest pewnie taka inwestycja, że daleka droga do tego. Ogólnie ta wyspa ma tak backpackerski klimacik. Niestety pewnej plamy się już nie da zmazać i trzeba stąd jechać. Nawet ostatnim razem jak byłem, to i tak też nie było ciekawie, no ale było nawet lepiej niż teraz. A teraz jeszcze patrzcie, się zaczyna odpływ robić i tylko to czarne już zostaje. Ale dziwna śruba z tym oddzieleniem wody, co? Musicie zobaczyć na tym filmiku. Dziwnie to wyglądało. No i co wy na to? Kurczę, chciałem wam pokazać piękne porównanie jednej wyspy z drugą. No i powiem wam szczerze, że jak ktoś z was tutaj nie był, no to wiadomo, na którą wyspę zagłosuje. A i tak to zróbmy. Bo na pewno osoby, które tutaj były, mogą coś ciekawego napisać na ten temat i mogą innych uświadomić, że ja po prostu z Alą miałem pecha, że ta wyspa nie wygląda tak źle zawsze. A jeszcze co do tych taksówek, które tu stoją, to są najdroższe taksówki. Do Nowym Jorku taniej się przejedziecie taksówką niż tutaj. No, jesteśmy z powrotem na lądzie, normalnie najwidniejsza wycieczka ever. Czuję się, jakbyśmy tu byli na totalnie wycieczce, a nie tak, żeby sobie na wyspę pojechać. No ale cóż, no kto to wiedział, że to będzie taka pogoda. Będziemy łapać busa, bo za pół godziny odjeżdża. Musimy tam jeszcze troszkę podejść teraz. Ale powiem wam, że już tutaj jak przyjechaliśmy i po tym jak zobaczyłem jaki żur jest tutaj w wodzie, to już wiedziałem, że tam będzie źle po prostu. Bo kiedyś jak tutaj byliśmy, to była naprawdę, znaczy jak ja byłem, to była to naprawdę ładna woda. A teraz to jest po prostu bagno. Dobra, jesteśmy już w Playa del Carmen. Tutaj musieliśmy dojechać, żeby tutaj się przysiąść też na taki zwykły busik do Tulum. Tylko musimy pilnie znaleźć kibel. Bo trasa była długa, nigdzie się nie zatrzymywał. Wiecie jak jest. Z pewnymi rzeczami się nie wygra. No, dojechaliśmy do Tulum. Jest, taksi. Czekaj, nie kupujemy co? nic w sklepie, nie bierzemy. To tu? A gdzie jest ten 11? Tam, ale to może zostaw mi plecak. No i przyjechaliśmy. Już tutaj czekajcie, bo mi przerwał taksówkarz, który jest jakimś kosmitą, bo za 4 km chciał 80 zł. $20 sobie powiedział, no szalony. Też idziemy coś złapać zaraz. Ogólnie, żeby tutaj przyjechać z Playa del Carmen, trzeba było zapłacić po 12 zł. Ile? Po 12 zł. Jesteśmy już w hotelu. Jak wygląda, zobaczycie w kolejnym odcinku, także serdecznie was zapraszam na odcinek z Tulum. My się zbieramy, właśnie idziemy do jednego z beach barów na imprezkę. Wiadomo, jest dzisiaj sobota, trzeba to wykorzystać. Tulum. Piątek? A, piątek. Sobota będzie jutro, to jutro pewnie też gdzieś pójdziemy. Akurat trafiliśmy idealnie na weekend. Nieplanowany, bo mieliśmy być na Holbox. Wyszło jak wyszło. Dobra, jak wam się podobał ten odcinek, pamiętajcie o subskrypcji. Lecimy do 1 miliona. Właśnie przekroczone jest już 600 000, także teraz już jest totalnie z górki. Damy radę to zrobić. I pamiętajcie, że pod każdym filmem z tej serii zbieram 10 000 łapek do góry, co najmniej. I skomentujcie, jak wam się podobało.
Pozdro, dajcie znać, która wyspa była lepsza. Holbox czy Isla Mujeres? Odpowiedź jest jasna, ale może ktoś był na Holbox, mu się bardziej podobało. Pozdro.